Henry jest dosyć ciekawą postacią wprowadzoną we Freddy Fazbear's Pizzeria Simulatorze. Pojawi się znikąd, nikt nigdy, nigdzie o nim nic nie słyszał. Jakieś tam małe, drobne teorie uwzględniały oryginalnego właściciela, był on wspomniany przez Fungi we FNAF 2. Próbowali się z nim skontaktować, ale nie udało im się to. I praktycznie nic więcej. Mamy oczywiście Henry'ego z fabuły książkowej, ale nie dosyć, że nie jest o nim powiedziane za dużo w tej książce. To jeszcze cały czas musimy pamiętać, że są to dwa odrębne kanony i nie możemy tak po prostu, bez argumentów, poprzeć takiego powiązania. Wracając do tematu, Henry, twórca animatroników, oficjalny właściciel pizzerii, ojciec marionetki, osoba, która zaufała Williamowi i z tego powodu nieumyślnie doprowadziła do wielu nieprzyjemnych spraw. Raczej jest on dosyć ważną postacią. Ale co zdaje się w tym miejscu dosyć problematyczny, to sam fakt, że totalnie nigdy wcześniej nic o nim nie wiedzieliśmy. Choć Scott oryginalnie zakończył fabułę na FNAF 4, to nie wygląda na to, żeby Henry kiedykolwiek pojawił się w całej fabule, poza samym tym nawiązaniem przez Fungi'a w dwójce. No ale jak już dużo na ten temat mówiłem, jestem raczej pewny, że tworząc FNAF SL i FFPS, czyli całą rozszerzoną fabułę, Scott chciał zwrócić naszą uwagę na elementy fabuły, które zostały albo niezauważone przez nas, albo słabo wyjaśnione przez samego Scotta, żebyśmy w końcu mieli jakiś pełny obraz historii FNAFa. Także jeśli Henry istnieje, to powinien być jakoś zasugerowany w poprzednich grach. Czy to zbyt słabo, czy po prostu coś nam umknęło. Ogólnie zacząłbym od takiej mojej ulubionej teorii z FFPS-a. Uważam, że Henry jest ojcem ugryzionego dziecka i zaraz sobie wyjaśnimy, w czym jest problem, gdzie tutaj nas Scott trollował. Sister Location pokazał nam Elizabeth. Pokazał nam całą tą siostrzaną lokację. Scott, tworząc SL, zasugerował nam, że odnaleźliśmy siostrę. I co za tym idzie, odnaleźliśmy zaginioną dziewczynkę z pustego, dziewczęcego pokoju z 4. Ten pokój nigdzie nie zostaje rozwinięty, nigdy nie poznajemy osoby, która się w nim znajdowała, aż do momentu, gdy pojawia się gra, która dosłownie samym tytułem sugeruje nam lokację siostry. I raczej łatwo powiązać jedno z drugim, prawda? Problem polega na tym, że jak już mówiłem, chciałbym mieć jakieś wyjaśnienie, kim była Elizabeth w fabule od FNAF 1 do FNAF 4 i jak się okazuje, nie istniała. Wiemy, że Elizabeth ginie, staje się baby i jako baby ginie. Tworzyłem teorię, że może rozłąka z Nardem doprowadziła do tego, że przeniosła się do jakiegoś innego animatronika, do Golden Freddy'ego czy coś, ale nie ma to sensu. Elizabeth nie istnieje w fabule od 1 do 4. Dlatego nie ma sensu też, żeby był to jej pokój. Nie ma sensu, żeby ta rodzina była rodziną Aftonów. Bo jak wyjaśnić ten pokój, nie mając do dyspozycji SL i FFPS-a, a Scott powiedział, że można bez tego rozwiązać fabułę. Teraz pozostaje nam odpowiedzieć, czy jest to rzeczywiście pokój i na logikę nie mamy za dużo pozostałych opcji. FFPS wprowadza nam drugą dziewczynkę, córkę Henry'ego, marionetkę i rzeczywiście ma to sens, żeby to był jej pokój. Mamy pojedyncze, martwe dziecko, mamy też zaginioną dziewczynkę. Łącząc jedno z drugim, ten pusty pokój w 4 miał nam zasugerować backstory marionetki. Powiedzieć, że dziecko, które nawidza tego animatronika, to dziewczynka, że jest to siostra ugryzionego dziecka. Jeśli połączymy jedno z drugim, ma to naprawdę ogromny sens. Jednak idąc dalej, ojcem tej rodziny nie jest William Afton. Mike to nie jest dzieciak z maską Foxy'ego. FNAF 4 to nie tylko backstory dla Golden Freddy'ego i całego Happy's Day, ale też dla marionetki. Happy's Day jest prezentem od siostry dla brata. Oczywiście dając też jednocześnie wolność wszystkim pozostałym ofiarom. Tak więc idąc z tym tokiem myślenia, Henry nie był jakoś jednoznacznie wyjaśniony w konkretnie fabule FNAFa, ale już istniał. Może nigdy nie poznalibyśmy jego imienia, ale już istniał, już pojawiła się jego rodzina. Można założyć, że dzieciak mieszkający tuż obok Fredbear's i przychodzący do tego miejsca codziennie może mieć jakiś związek z właścicielem. Nie wiem, taka teoria. Tyle, że to bardziej kierowało mimo wszystko cały czas na syna Williama niż na syna nieznanego potencjalnego właściciela. I teraz patrząc na podział na Fazbear Entertainment i Afton Robotics, wciąż nie jest to jakoś bardzo oczywiste. Ale żeby całkowicie poprzeć tę teorię, trzeba będzie skonfrontować się z jeszcze jedną rzeczą i jest nią Security Logbook. Ta książka dosyć silnie sugeruje, że Mike jest protagonistą Five Nights at Freddy's 4. No i w tej książce jest poukrywana masa wskazówek, która niejako sugeruje, że rozmawia on z Golden Freddy, z ugryzionym dzieciakiem, niczym ze swoim bratem.
To dosyć przeczy całej mojej teorii, ponieważ jeżeli Mike jest bratem, no to wracamy do rodziny Aftonów. Dlatego też w osobnym odcinku zajmę się całym logbookiem, sekretami, które są tam ukryte, interpretacją i może dojdziemy do tego, jak to naprawdę wyglądało. Póki co, w tym odcinku bierzemy pod uwagę możliwość, że rodzina z FNAF 4 to rodzina Henry'ego. Jest to taki pierwszy główny punkt. Jest bardzo możliwe, że rodzina z 4 to rodzina Henry'ego, ale to nie jest jedyny element w naszej sprawie. Taką inną dosyć ciekawą rzeczą jest Lore Keeper Ending. Polega on na odnalezieniu i przejściu wszystkich minigierek podczas jednego rana. Tak przynajmniej rozumiem, bo sam nigdy go nie przeszedłem. Ale rozumiem, że trzeba przejść labirynt i sprawdzić, żeby dziewczynkę dorwał William. Trzeba przejść wyścigówkę i odnaleźć sekretną minigierkę. I trzeba też wykonać minigierkę marionetki. Dzięki temu dostajemy dosyć wyjątkowy ending, bo w porównaniu do całej reszty nie jest to cutscenka z głosem Andiego, czy naszym fury menedżerem. Dostajemy za to ilustracje z 6 nagrobkami. 4 z nich można zobaczyć. Jest to Gabriel, Suzy, Fritz i Jeremy. Jeden obok jest zasłonięty i jeden z tyłu też jest niewidoczny. Nie sądzę też, żeby można było się doczytać, czy policzyć ilość znaków. To po prostu jakiś buzzgrow, żeby się nie odnaleźć. Czy jest to prawda, czy nie? Scott umyślnie sprawił, by te groby przypominały typowy zestaw szóstki ofiar. Mamy główną 4, w tym jedną dziewczynę, czyli główny zestaw animatroników. Mamy też jednego specjalnego z ukrytym imieniem, czyli Golden Freddy'ego. I innego, jeszcze bardziej specjalnego w oddali od całej reszty, czyli oczywiście marionetkę. Ale cóż, stwarza to milion nowych pytań. Ludzie tworzą masę teorii, porównują ułożenie grobów do masek dzieci, do dzieci na rysunkach, innych i wszystko. Ale rzecz, która tworzy tutaj największe problemy, to 2 bardzo znajomych imion. Jeremy i Fritz. Co robi wśród zabitych dzieci 2 stróżów nocnych? Cóż, od razu posypa się masa teorii, że może stróże nocni używają imion ofiar, że to groby stróżów nocnych, bo Scott nawet użył przy Suzy podobnej czcionki co przy nocach z FNAF 4, także sporo tego było. Ale z tych wszystkich teorii ciężko wyciągnąć jakąś jedną sensowną, bo wiele rzeczy nie ma sensu. Może Scott po prostu chciał nazwać ofiary, ale czemu zostawił 2 bez tych imion? W końcu powinien dać wszystkim. Czemu 2 z nich to stróże nocni? Na ten moment tylko jedna możliwość mnie przekonuje i mówi ona, że nagrobki reprezentują wszystkie postacie, które zginęły we Freddy Fazbear's Pizzeria Simulatorze. Tak jak we FNAF 3 Scott zakończył maskami animatroników, tak według mnie zakończył FFPS-a, pokazując jakieś symboliczne nagrobki postaci, które pojawiły się w tej grze. Bo cóż, w pożarze zginęło, uwaga, dokładnie 6 osób. Cóż, ciężko stwierdzić, jeśli chodzi o Enarda, ale jeżeli uznamy jedną postać za jeden nagrobek, to mamy 1 Baby, 2 Sam Springtrap, 3 Lefty, czyli marionetkę, 4 mamy Molten Freddy'ego, a mamy także 5 naszego protagonistę, który jest na pewno i Mike'iem, a także 6 Henry'ego, który przyznał, że ginie razem z nami. Łącznie 6, więc jest jakieś powiązanie i jest to taka najbardziej bazowa, dosyć sensowna wersja. Ale jeśli ułożymy to w jakiś sensowny sposób, żeby miało to ręce i nogi, na dobrą sprawę znamy imiona Elizabeth i Williama, więc jako, że nie mamy ich na nagrobkach, musieliby oni być tymi 2 z ukrytymi imionami. Potem zostaje nam 4. Gabriel, Suzy, Jeremy i Fritz. Znamy już chyba dobrze teorię, że Mike jest Fritzem Smithem, że to jego fałszywe imię, którego użył w 2, ale teraz mamy jeszcze 3 pozostałe postaci i 3 nagrobki. Tak więc pojawia się nowa opcja i ta teoria będzie działać tylko w przypadku, jeśli Henry jest Jeremym, głównym protagonistą Five Nights at Freddy's 2. Oczywiście jeśli to prawda, to dziewczynka marionetka nazywa się Suzy, a cokolwiek nawiedza Golden Freddy'ego Gabriel. Ogólnie w 2 Jeremy zachował się podejrzanie jedynie poprzez to, że nocy 6, kiedy nie powinien już pracować, to i tak przyszedł na nockę. Ciężko jakoś powiązać go z Henrym, ale jest już trochę podejrzany. Ciekawe, że Fungi powiedział, że nie mogą się skontaktować z oryginalnym właścicielem, gdy bardzo możliwe, że mówił to właśnie do oryginalnego właściciela. Także bądź co bądź, chociaż ciężko mi coś takiego wyjaśnić na ten moment, to obecnie jest to dosyć możliwa teoria. Może to Henry jest tym, który wyobraża sobie minigierki z FNAF 2, może same cutscenki z FNAF 1 też miały nam jakoś pomóc w poznaniu jego tożsamości. Cóż, ciężko stwierdzić, ale jeśli jest to prawda, bardzo możliwe, że w czasie 2 Henry dowiedział się więcej na temat marionetki, na temat pudełka i na tej bazie stworzył Lefty'ego. Nie wiem, ciężko stwierdzić. Zamierzam omówić ten temat w odcinku, który obejmie wszystkich stróżów nocnych z wszystkich gier. To jest też ten sam odcinek, który będzie mówił o Security Logbooku. Ale skoro o tym mowa, to przydałoby się też powiedzieć o protagoniście 3,
który prawdopodobnie też jest Henrym. Gra przedstawia nam wiele easter eggów, których motywem przewodnim jest historia Freddy Fazbear's Pizzy. Widzimy rzeczy z lokacji z 2, z lokacji z 1, a także z Fredbearsów. Nie wydaje się, żeby to były wiadomości od ofiar, bo niczego nie przekazują. Pokazują jednak, że osoba, która je widzi, zna te rzeczy, że to są jej osobiste wspomnienia. Co oznacza, że protagonista trójki jest kimś ważnym, kimś, kto był w każdym Freddy's, we Fredbearsach, ale co ważniejsze jest to ktoś, kto widział Shadow lub Golden Freddy'ego, jako że jest on zasugerowany przez ten easter egg tutaj. Więc jest to albo Jeremy, albo Fritz, albo Henry, albo Mike. Jest tutaj także parę rzeczy, które świadczą bardziej za Henrym. I głównie chodzi tutaj o pożar. Raczej łatwo zauważyć powiązanie pomiędzy jednym a drugim. FNAF 3 kończy się pożarem, FFPS kończy się pożarem. Istniały teorie, że to może Springtrap sam podpalił tą lokację, że może to protagonista, że coś, ale osoba, która ma tutaj największe predyspozycje, to osoba, która dobrze wie, jak Remnant działa i ponownie będzie próbowała wszystkich spalić później, czyli Henry. Dlatego na logikę ma to sens, żeby to tutaj Henry był protagonistą. Skoro mamy podejrzanego, który wznieca pożary, to powiążmy go oczywiście z drugim przypadkiem pożaru we Freddy's. Ma to sens, ciężko nam stwierdzić, czy Mike rzeczywiście miał jakieś pojęcie o Remnancie, czy mógł w ogóle wznieść ten pożar, ale long story short, istnieje bardzo duża możliwość, że Henry jest protagonistą Five Nights at Freddy's 3. Jak już mówiłem, rozwinę cały temat w odcinku o protagonistach wszystkich gier, bo jak się okazuje, w tych wszystkich 6 grach nie ma jakoś za dużo protagonistów. Chociaż ciężko mi jakoś zrozumieć Henry'ego w głównej fabule, to jednak są jakieś drobne rzeczy, które mogą sugerować jego obecność. Teorie wokół Jeremy'ego były zwykle takie same, że był on ofiarą The Bite of 87, ale fakt faktem zachowywał się podejrzanie. Przyszedł 6 nocy, choć miał niby dostać informację od Fongaja, żeby tutaj nie przychodzić. Możliwe, że było z nim coś więcej. Potem on widział wszystkie te postacie z FNAF 2 w jakiś lepszy sposób. Był też powiązany z FNAF 1, a dzięki temu mógł zobaczyć to wszystko, co zostało pokazane w trójce. Widział rzeczy z FNAF 2, z FNAF 1 i z wcześniejszych lokacji. Nie jestem jednak na ten moment pewny, jak można by tego Jeremy'ego powiązać teraz z rodziną z FNAF 3, z właścicielem, z oryginalnym właścicielem. Może poprzez fakt, że miał teoretycznie swój udział w Happy's Day, jako ojciec 2 dzieci, ale to też nawiązuje do obrazka z FNAF Worlda, więc niby też nie z głównej serii gier. Ciężko stwierdzić mi, podać jakieś konkrety na ten moment i na pewno zamierzam rozwinąć to w odcinku o stróżach nocnych. Bądź co bądź, tak na ten moment wygląda moja interpretacja Henry'ego i zdaje mi się, że finałowo rozwinę cały ten temat po objaśnieniu logbooka. Także tak, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do pozostawienia jakichś przemyśleń w komentarzach. Możecie pomóc mi jakoś rozwinąć tę teorię. A póki co, do zobaczenia w następnych odcinkach.